Dolina Baryczy, kraina geograficzna i cel turystycznych wypraw, zaczyna się niedaleko Chynowej w gminie Przygodzice, gdzie wśród tamtejszych rozległych torfowisk znajdują się źródła rzeki Baryczy. Barycz przepływa przez pogranicze Dolnego Śląska i Wielkopolski. Płynąc na zachód przez Kotlinę Milicką i Żmigrodzką, przecina w poprzek całą dolinę, by po niespełna 140 kilometrach ujść do Odry powyżej Głogowa. Gminy, które znajdują się w jej zlewni, są objęte programem Natura 2000. Od ponad 15 lat współpracują w ramach partnerstwa dla Doliny Baryczy na rzecz budowy marki regionu charakteryzującego się wybitnymi walorami przyrodniczymi i atrakcyjną ofertą turystyczną. Są to Przygodzice, Odolanów, Sośnie w Wielkopolsce oraz Milicz, Cieszków, Krośnice, Twardogóra i Żmigród na Dolnym Śląsku. Dawniej Barycz i jej dopływy zalewały rozległe, niezamieszkałe tereny, tworząc liczne mokradła. Jej nazwa pochodzi najprawdopodobniej od starosłowiańskiego słowa bara, które oznaczało bagno. Dolina Baryczy to harmonijna mozaika lasów, stawów, łąk, pól i mokradeł. Lasy pokrywają większą część regionu. W drzewostanie zdecydowanie dominuje sosna. Wiele jest też łęgów i olsów typowych dla dolin rzecznych. Na specjalną uwagę zasługują wiekowe, rozłożyste dęby, które są siedliskiem dla ptaków, ale i chronionych owadów, kozioroga dębosza oraz pachnicy dębowej. Lasy Doliny Baryczy są bogate w zwierzynę i runo leśne. Nie trzeba głęboko zapuszczać się w las, by napotkać dostojne jelenie, płochliwe sarny i zające, dziki czy lisy. Dolina Baryczy ze względu na wybitne walory przyrodnicze, unikatowe w skali kraju, Europy, a nawet świata, objęta jest licznymi formami ochrony. Najważniejsze z nich to konwencja ramsarska dotycząca ochrony ptactwa wodno-błotnego, rezerwat ornitologiczny Stawy Milickie i Park Krajobrazowy Dolina Baryczy, który ze swoją powierzchnią ponad 87 000 km² jest największym parkiem krajobrazowym w Polsce. To tu znajduje się również największy w Polsce spójny obszar ochrony siedlisk i ptaków wpisanych w program Natura 2000. Pod Żmigrodem, pośrodku lasu, natrafiamy na podmokły teren, rezerwat Olszyny Niezgodzkie, mający na celu zachowanie naturalnego obszaru bagiennego Olszyn. Na uwagę zasługuje tajemnicze wzgórze Joanny w Postolinie pod Miliczem. Ten leśno-krajobrazowy rezerwat obejmuje fragment lasu bukowego. W rezerwacie można spotkać wiele chronionych gatunków, między innymi dzięcioła średniego, zielonosiwego i muchołówkę małą. Swoje gniazda mają tu również bocian czarny oraz kania ruda, ptak drapieżny zagrożony wyginięciem w skali globalnej. W wielkopolskiej części Doliny Baryczy, w okolicy Antonina, rozpościera się leśny rezerwat Wydymacz, objęty ochroną ze względu na łęgi jesionowo-olszynowe i stanowiska roślin chronionych oraz drzewa pomnikowe. Stawy Doliny Baryczy są istotną w skali kraju ostoją rzadkich gatunków ptaków wodno-błotnych oraz istotną w skali europejskiej ostoją ptaków migrujących. Choć Dolina Baryczy z ptaków słynie, wcale nie jest łatwo je zobaczyć. Na obserwacje najlepiej wybrać się o wczesnym świcie. Najlepsza do ptasich obserwacji jest jesień. Stawy jesienią są także miejscem koncentracji czapli białych i siwych oraz bielików, liczących na łatwe pożywienie. Z kolei na stawach w Radziądzu pod Żmigrodem jesienią zobaczyć można liczne stada żurawi. Ptaki można obserwować ze specjalnie przystosowanych do tego celu czatowni, między innymi wysoka na 25 metrów widokowa wieża ptaków niebieskich, czy te znajdujące się w okolicy Nowego Zamku, Niezgody lub w kompleksie stawów przygodzickich. W Miliczu, sercu Doliny Baryczy, spotkać można wielu skrzydlatych mieszkańców,
utrwalonych w rzeźbach na Ptasim Trakcie. Stawy w Dolinie Baryczy to, zdaniem mieszkańców i miłośników przyrody, 8. cud świata. Położone z dala od dużych aglomeracji i objęte ochroną rezerwatową, zachowały swoją dzikość i niedostępność. Krajobraz Doliny Baryczy ukształtowany został przez prowadzoną tu od średniowiecza gospodarkę rybacką. Mnisi z pobliskiego klasztoru cystersów w Lubiążu, którym reguły zakonne narzucały liczne posty, zajmowali się hodowlą ryb. Byli oni budowniczymi pierwszych stawów, które powstawały poprzez usypanie grobli w poprzek cieku. Gospodarka rybacka przetrwała ponad 800 lat. Obecnie stawy hodowlane liczą ponad 7000 hektarów. Hoduje się tu głównie karpia królewskiego. Pozostałe gatunki ryb to lin, tołpyga, amur, sandacz i szczupak. Ruda Sułowska to siedziba największego gospodarstwa rybackiego Stawy Milickie S.A., dawniej osady rybackiej, położonej pośród licznych stawów. Obok spółki istnieje wiele prężnie działających gospodarstw rybackich w Stawczyku, Rudzie Żmigrodzkiej czy Możdżanowie, które dostarczają rybę do najlepszych lokali gastronomicznych w regionie. Lokalne ryby kiedyś trafiały wyłącznie do sprzedaży przedświątecznej. Dziś karp z Doliny Baryczy jest motorem rozwoju lokalnej gospodarki i kulinarną atrakcją, która przyciąga turystów. Unikatowym w skali kraju jest kolorowy szlak karpia, wytyczony pomiędzy największymi atrakcjami regionu, mającymi historyczny, kulturowy, w tym kulinarny związek z karpiem milickim lub posiadającymi w swojej ofercie edukację regionalną. Atrakcje na szlaku oznakowane są ponadnaturalnych rozmiarów figurami karpi, z których każdy pomalowany jest w oryginalny sposób, oddając charakter danego miejsca. Na stawy hodowlane obowiązuje ścisły zakaz wstępu. W wytyczonych miejscach można podziwiać krajobrazy i rzadkie gatunki ptactwa, ale na cele rekreacyjne przeznaczonych zostało tylko kilka akwenów, na przykład staw Szperek w Antoninie. Kąpielisko ma dużą plażę i pomosty. W sąsiedztwie znajdują się lokale gastronomiczne i domki letniskowe. Oprócz niezwykłych walorów przyrodniczych, Dolina Baryczy bogata jest w zabytki będące świadkami burzliwej historii tego dawnego niemiecko-polskiego pogranicza. Wpływowe rody Malcanów, Hatzfeldów, Folmersteinów, Reichenbachów czy Radziwiłłów pozostawiły po sobie okazałe pałace, parki, kościoły czy budowle związane z gospodarką rybacką. Pałac Malcanów w Miliczu to wspaniały przykład architektury klasycystycznej. Budynek ocalał z wojennej pożogi. Obecnie w pałacu mieści się technikum leśne. Okala go rozległy park w stylu angielskim. W Mojej Woli pod Sośniami znajduje się unikatowy na skalę europejską pałac. Jego ściany pokrywa kora dębu korkowego sprowadzonego aż z Portugalii. Pałac w Goszczu pod Twardogórą to z kolei perła baroku. Ocalały od wojennych działań, padł łupem szabrowników, którzy w murach pałacu szukali ukrytych skarbów. Pałac myśliwski książąt Radziwiłłów w Antoninie to skarb wielkopolskiej części Doliny Baryczy. Centralna część mieściła jadalnię, dziś przekształconą w kawiarnię i restaurację. Gościem pałacu był Fryderyk Chopin. W jadalni nadal stoi fortepian, na którym grał. Jesienią odbywają się tu koncerty chopinowskie. Spośród zabytków sakralnych na szczególną uwagę zasługuje kościół pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli w Miliczu, jeden z 6 kościołów łaski. Inną sakralną perłą Doliny Baryczy jest drewniany kościół świętego Macieja w Trzebicku pod Cieszkowem. Kościół w obecnej postaci wybudowano w XVII wieku. W nieopodal położonym Cieszkowie znajduje się wybudowany w XVIII wieku barokowy kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny, ufundowany przez Katarzynę z Sapiechów.
W 2008 roku w celu wsparcia lokalnych producentów i usługodawców powstał regionalny system promocji Dolina Baryczy Poleca, który po przeszło 10 latach stał się rozpoznawalną marką gwarantującą wysoką jakość produktów i usług przyjaznych środowisku i kultywujących lokalne tradycje. Dolina Baryczy jest pożądana jako cel wypraw turystycznych m.in. ze względu na różnorodność usług przyjaznych środowisku i lokalnych produktów, które dostępne są w hotelach, gastronomii, sklepach i podczas wydarzeń lokalnych. Ewenementem jest wzajemna współpraca lokalnych podmiotów. Górecznik to bardzo znany obiekt turystyczny pod Przygodzicami. W 2016 roku wybudowany został hotel zachowujący detale lokalnej architektury oraz karczma rybna z wędzarnią. W ofercie kompleksu jest też rodzinny park przygód i edukacji oraz wypożyczalnia rowerów i ścieżki edukacyjne. Największe w regionie gospodarstwo rybackie Stawy Milickie w ramach oferty rekreacyjnej otworzyło hotel Naturum, gospodę 8 ryb, łowisko wędkarskie i skansen rybactwa. W ramach poznawania pięknych terenów rezerwatu fotosafari, gdzie z bryczki można podziwiać krajobraz stawów. Bogusława i Piotr Niewiadomscy w wyjątkowym miejscu stworzyli restaurację z pensjonatem w Starym Młynie. Właściciele są przykładem ludzi z wielką pasją, którzy kochają to, co robią. Ceglany dom to pokoje gościnne. Właściciele z dużym smakiem odtworzyli budynki tradycyjnej zagrody wiejskiej, wyeksponowali cegłę, belki stropowe, drewno. Pod Miliczem warto odwiedzić Ostoję, znaną z sielskiego charakteru leśną polanę nad stawami, gdzie prowadzona jest jedna z kilku w Polsce hodowli rezerwatowych konika polskiego. Krajobrazem typowym dla gminy Krośnice są sady owocowe, które porastają zbocza wzgórz krośnicko-ostrzeszowskich. Panujący tu specyficzny mikroklimat oraz odpowiednia ilość opadów i słońca powodują, że owoce są idealnie słodkie i aromatyczne. Uprawy prowadzone są metodą integrowanej produkcji. Wzorem dla innych są gospodarstwa sadownicze Janusza Dziekana oraz Dominika Pochodyły. Obok sprzedaży owoców produkują naturalne soki. Natomiast Andrzej Łaniak wyspecjalizował się w uprawie i przetwórstwie malin i roślin leczniczych, to jest mniszka lekarskiego czy czarnego bzu. Edward Rybka został piekarzem z miłości do chleba. Klienci uwielbiają tradycyjny chleb z chrupiącą skórką. W starej piekarni w zabytkowym piecu wypiekany jest produkt certyfikowany znakiem Dolina Baryczy Poleca – Komyśniak. Wizytówką Doliny Baryczy stali się również lokalni producenci, których produkty powstają z naturalnych składników tradycyjnymi metodami. Bez wątpienia należą do nich Michał Schneider z Karnic pod Żmigrodem, producent kiszonek wytwarzanych z upraw z własnego gospodarstwa, Magdalena Dwornikowska spod Twardogóry, wytwarzająca naturalne oleje tłoczone na zimno, producenci rękodzieła Agnieszka i Jarosław Lesiak, sławiący Dolinę Baryczy dzięki dekoracjom z suszonych roślin. Dolina Baryczy ma wiele do zaoferowania turystom ceniącym aktywny wypoczynek, szlaki rowerowe, w tym ta najbardziej znana trasa dawnej kolei wąskotorowej, biegnąca spod Milicza do Żmigrodu, przez przyrodniczo cenne tereny i dalej do Wrocławia. Alternatywą dla roweru są kajaki i spływ Baryczą w dół rzeki. Szlak kajakowy zaczyna się w Odolanowie, prowadzi przez Wróbliniec, Milicz, Sułów do Żmigrodu. Na trasie zobaczymy leśne i łąkowe krajobrazy, spotkamy liczne gatunki rzadkich ptaków oraz ciekawe budowle hydrograficzne. Blisko szlaku znajdują się też często grodziska, pałace, parki. W Dolinie Baryczy coraz więcej entuzjastów ma turystyka konna. Szlak konny Doliny Baryczy tworzy kilka pętli poprowadzonych lasami i polami pomiędzy stanicami i ośrodkami jeździeckimi. Koniarze mają też stały kalendarz imprez konnych.
Należą do nich rajd majowy, zawody jeździeckie Kaczor, letni festyn koński w Potaszni czy jesienne Hubertowiny. W Dolinie Baryczy dużo edukuje się o historii, tradycjach, przyrodzie, gospodarce rybackiej, życiu i postawach przyjaznych środowisku. Realizowany tu w większości szkół i przedszkoli program edukacji dla Doliny Baryczy ma na celu nie tylko wzmocnienie tożsamości lokalnej wśród mieszkańców, ale również kształcenie obecnych i przyszłych turystów. Na terenie Doliny Baryczy prężnie działają aż 3 ośrodki leśnych kompleksów promocyjnych. Jednym z nich jest działające w Wałkowej pod Miliczem w odnowionej wyłuszczarni Szyszek nowoczesne Centrum Edukacji Leśnej Dom Drzewa. Po sąsiedzku znajduje się kreatywny obiekt multifunkcyjny. W tych wnętrzach działała znana i ceniona w świecie milicka bombkarnia, fabryka ozdób szklanych. Dziś w rozległych pomieszczeniach można podziwiać pięknie wyeksponowane szklane unikaty, wziąć udział w warsztatach z malowania bombek czy w familijnych grach edukacyjnych. W położonych blisko Milicza Krośnicach znajduje się jedna z większych atrakcji Doliny Baryczy – Krośnicka Kolej Wąskotorowa. W jeżdżącej po Krośnickim Parku kolejce parowej można posłuchać o walorach przyrodniczych i historii Doliny Baryczy. Bogatą w przyrodnicze i regionalne treści ofertą edukacyjną dysponuje Krośnicki Ośrodek Edukacji Ekologicznej. Można z niej skorzystać w ramach zielonych szkół organizowanych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Krośnicach, zapewniające edukatorów i nocleg z wyżywieniem. Blisko Krośnic znajduje się również kampus Domasławice z parkiem linowym, bazą noclegową i ofertą rekreacyjno-edukacyjną. Z drugiej strony Doliny Baryczy do odwiedzin zachęca zespół pałacowo-parkowy w Żmigrodzie, który oferuje różnorodne zajęcia przyrodniczo-historyczne dla dzieci i młodzieży oraz rekreacyjne na terenie zabytkowego 15-hektarowego parku. Schyłek lata i jesień w Dolinie Baryczy upływają pod znakiem Dni Karpia. To cykl imprez promujących Dolinę Baryczy i jej największy skarb – karpia. Od początku września do połowy listopada, czyli w okresie tradycyjnych odłowów, na terenie 8 gmin Doliny Baryczy odbywa się rokrocznie Festiwal Karpiowych Różnorodności. Obok imprez plenerowych, pikników edukacyjnych odbywają się pokazowe odłowy z możliwością zakupu świeżo złowionych ryb, wycieczki piesze i rowerowe nad stawy w towarzystwie ornitologów, biegi i rajdy, aktywne weekendy z ofertą Nordic Walking, wycieczek bryczkami i spływów kajakowych, zawody wędkarskie, pokazy i konkursy kulinarne, z których najważniejszy jest mistrz karpia. W organizację imprez włączają się lokalni przedsiębiorcy. Wyroby lokalne brylują na kiermaszach, restauratorzy zapraszają na biletowane kolacje z cyklu Ryba do syta, prześcigając się w różnorodności rybnego menu. Karp obecny jest na każdej imprezie. Jest to jedyny tego typu cykl imprez na Dolnym Śląsku, który każdego roku przyciąga stałych i ciągle nowych miłośników Doliny Baryczy, karpia i przyrody. To już koniec przygody w Dolinie Baryczy, regionie, który swoją nazwę wziął od niepozornej, cichej, krętej rzeki. I choć tyle się dzieje w tym kraju nad Baryczą, to ten, kto chce na własne oczy przekonać się o zjawiskowej urodzie rzeki, musi zobaczyć ją o świcie, kiedy w porannym brzasku, pośród harmidru budzących się ptaków, rechotu żab, z ciemności wyłania się ona, spowita mgłą i siecią pajęczyn, zapraszając wędrowców do odkrywania sekretów, zakamarków i smaków Doliny Baryczy.